Dokument pan posiada przy sobie? No, poprosimy pasę. Nic z tego, ja nie podaję swoich danych. Dostaliśmy zgłoszenie, tak? Przyjechaliśmy na to zgłoszenie. Jasne. Nieważne jakie to zgłoszenie jest, bo teraz mamy takie czasy, że jakiekolwiek nie byłoby zgłoszenie, to musimy przejechać. Ustawa o policji, artykuł 15, upoważnia nas do tego, żeby można było taką osobę sprawdzić, tak? Podjęliśmy po prostu Dobra, czynności, proszę pana, które ja panu powiem tak, ktoś tam zgłosił, legitymowanie na tym chodniku się na pewno nie odbędzie. Możemy sobie pogadać o różnych rzeczach, co panowie chcecie, ale to jest wszystko, jeżeli chodzi o legitymowanie w tej sprawie. Dobry. Moje nazwisko Sierżant Sztabowy. Mieliśmy zgłoszenie, że pan zdjęcia robi. Ja nie wiem. Nic Co pan nie wie, pyta, tak? To znaczy ja zdjęcia ogólnie robię i Aha. nagrywam, to jest akurat prawda. Tak. Natomiast co do zgłoszenia panów to ja nic nie wiem. Nic pan nie wie. Znaczy zgłoszenia nie wiem, bo nikt mnie nie zaczepia, więc A co pan za materiał robi? moje, proszę pana, obiekt tutaj, no bardzo interesujący. Szczególnie ten WZL tam z tymi samolotami, grafikami i z tym samolotem Aha. na wlocie. Aha. Z powodu różnych moich tam zainteresowań. Przy okazji sprawdzam taką sytuację, czy tam z telewizji się trochę nie kłamie na tego, co się dzieje z wojskiem, z polskim wojskiem. Bo tam już będzie Pan robi śledzenie. materiał w jakim celu w ogóle? Z powodu moich zainteresowań. Zainteresowań. Tak jest. Dobrze. Dokument pan posiada przy sobie? Nie, proszę pana, nie posiadam. Nie posiada pan. Pasem pański pamięta? Pamiętam. To poprosimy pasem. Nic z tego. Słucham? Nic z tego, ja nie podaję swoich danych osobowych bez jakichś tam powodów umocowanych w prawie, w granicach prawa i na podstawie Bez prawa. powodu, tak? No tak jest, proszę pana, no bo co, przecież pan powiedział Ale mi, z że... tego konsekwencji pan żadnych nie będzie miał. My To tylko pan tak jako- mówi, kiedyś zdarzyło się, proszę pana, Tak? tak, Co się że policjant udostępnił mi na przykład dane osoby, które nie powinien udostępniać. Jak udostępnił pan dane? Niemożliwe. No tak się zdarzyło z powodu swojej niefrasobliwości, dużego pisma i notowania i tak dalej. Możliwe. A w jakich Ja znam- okolicznościach? W jakich okolicznościach? W okolicznościach podobnych jak tutaj, proszę pana. To znaczy też ktoś tam gdzieś wezwał policję, przyjechała A i zejdźmy z tego wtedy chodnika, jeszcze porozmawiamy, no? ja, proszę I co pana, się stało? pod rygorem, że tak powiem, zatrzymania mnie i braku czasu wtedy podałem swoje dane, on wrócił notatnik i tam wszystkie rzeczy zgłaszającego i tak dalej.
ale ogólnie nie widzę powodów, dla których miałbym podawać swoje dane. No tak nie odwrócę i mam Jest w tylko porządku, proszę zmuszeniu, pana, nie? ale Tak, po co żeby ja pan- mam panu podawać dane? Bo ja tego nie rozumiem. Po co pan chce moje dane? Przecież ja tu nic nie robię nielegalnego, zgadza się, zgodzi się pan ze mną, nie? Powie pan, na kilometr to nic nie robi, nie? No więc właśnie, no to jeżeli nie ma podstawy Ale- takiej umocowanej w prawie, czy tam w granicach prawa, no to nie ma powodu, żebym ja gdzieś tam udostępniał osobom swoje dane osobowe, bo ktoś chce. Ja rozumiem, że z grzeczności mógłbym to zrobić, ale... To wie pan, dostaliśmy, ja panu wytłumaczę w inny sposób. Dobra. Dostaliśmy zgłoszenie, tak, przyjechaliśmy na to zgłoszenie. Jasne. Nieważne jakie to zgłoszenie jest, bo teraz mamy takie czasy, że jakiekolwiek nie byłoby zgłoszenie, to musimy przejechać i musimy podjąć, tak? A jeżeli zostaliśmy taką osobą, która jest w zgłoszeniu, to ustawa o policji, artykuł 15, upoważnia nas do tego, żeby można było taką osobę sprawdzić, tak? I z tego nie ma żadnych konsekwencji. Ja żadnych danych pana nie będę udostępniał. Pierwsze słyszę, że policjant udostępnia jakiekolwiek dane. Proszę pana, ja znam prywatne, wyroki tak? sądów, które mówią o tym, o skazaniu No policjantów widzi za pan, to. no, to się widocznie zdarza. są takie Ja- przypadki, nie? Ale no wie pan, no. Jasne, ja proszę pana o to nie podejrzewam, natomiast ponieważ moje dane to są jednak dane takie, no dla mnie, mówię tutaj wrażliwe, w związku z czym ja osobom, których kompletnie nie znam, których co do zamiaru nie mogę mieć żadnych pewności, w momencie kiedy nikt mi nie mówi, że popełniam wykroczenie albo przestępstwo, to zwyczajnie, proszę pana, tego nie udostępniam i takich zasad się ostatnio trzymam i na tym najwyraźniej wychodzę dobrze, bo pewne rzeczy, które wobec mnie gdzieś tam były, się skończyły. Mhm. Spokojnie sobie funkcjonuję, nie popełniam przestępstw wykroczenia i tyle, przestępstwa wykroczenia i tyle. A to, co pan mówi, ustawa o policji, artykuł 15, zna pan początek tego artykułu. Ja nie oczekuję od pana cytowania oczywiście w żadnym wypadku, natomiast działa pan na podstawie artykułu 14, żeby 15 móc użyć. W związku z czym, jeżeli pan powie, jakie przestępstwo wykrywa, Ale ja nie powiedziałem, rozpozna- że jakieś przestępstwo tutaj ma Dobra, miejsce. no to spoko, no to dlatego możemy sobie chwilę porozmawiać, obecną, przyjemnie, także no- przyjemnie, spokojnie możemy porozmawiać, bez podawania danych, za Dobrze, chwilę a się jakie rozchodzimy. są pana plany na dalszy Proszę pana, dzisiejszy 5 dzień? minut, znaczy na dzisiejszy dzień to Tak, ja, tak, dobra, ale to ja panu teraz na te powiem. parę minut do przodu, tak jak pan Jakieś 5 powiedział. minut zajmie mi tu jeszcze maksymalnie filmowanie, bo ja nigdy nie koczuję przy żadnych obiektach godzinami. Aha. Jestem tyle, po prostu to jest długi obiekt, sobie przeszedłem w tamto, pan doskonale wie, że są te grafiki, jest ten samolot wystawiony. Nową rzecz zobaczyłem, mam przepięknie oklejony samochód na 75-lecie z grafiką na całym aucie, też to nagrałem. Za 5 minut stąd z Bydgoszczy odjeżdżam, jadę do Torunia i to jest, proszę pana, właściwie mój plan na teraz. A gdzie pan pracuje, można zapytać? Znaczy, co znowuż tam pyta mnie No to o... wie pan, no bo Proszę pana, pracuję w Polsce, na terenie bo Polski, pan wie, gdzie legalnie. ja pracuję, dlatego Jasne, w ale grzeczności pytam pana. tak? ja co do zasady, ja do takich danych nie chcę udostępniać, bo no nie znamy się i nie mam po co tego robić. No, wie pan, to jest taka sytuacja, jak pan idzie na ulicy, biegnie ta pani sobie, zaraz zatrzymamy pani, gdzie pani pracuje, jakie ma pani dane, no biegnie pani do obiektu wojskowego. No nie, tak Ale to się pani nie z dzieje. aparatem nie biegnie i też nie nagrywa A tego co jest obiektu dobrze? wojskowego. Dobrze, proszę pana. Pytanie jest teraz takie, co jest nie tak w nagrywaniu? Bo jeżeli coś jest nie tak, to policja ma tu coś do roboty, ale jeżeli Nie, wszystko nie. jest w porządku, to policja nie ma tu nic do roboty. Chodzi o to, że nagrywa pan obiekt, który należy do Wojska Polskiego. Jasne. Finansowany także z jakiejś tam części przeze No, mnie. już nie wnikajmy w to, czy pan to finansuje, czy nie. Jak pan nie chce powiedzieć, to nie wnikam, czy pan to finansuje w jakiś tam W sposób. jakiś tam sposób tak. Więc jeżeli pan przechodzi i nagrywa obiekty wojskowe na Mhm. terenie naszym Polski, Mhm. więc każdy się tym zainteresuje, tak? I nie wiemy, jakie pan ma zamiary, nagrywając obiekty wojskowe na terenie Polski, co pan chce z tym materiałem dalej Prawda. zrobić. Więc Prawda, proszę pana, ale nie wie pan jaki zamiar ma ta pani. Pan nie wie, czy ona nie wyjmie nóż i zaraz nie będzie latać w nie wiemy, dlatego Dlatego nie jeżeli byśmy- zatrzymujemy ludzi na panu podstawie powiem tak, niewiedzy. jeżeli- To nie jest zatrzymany, pan nie Jeżeli, pojęcia. jeżeli byśmy Ja- widzieli tą panią z nożem, że idzie w ręku, No to jest narzędzie też- niebezpieczne, to jest co innego. No Ale to- ona nie idzie w ręku, a ja też nie idę z narzędziem niebezpiecznym, a co ale do nie chodzi pana... o narzędzie niebezpieczne, tylko chodzi o to, że porusza się pan przy obiekcie wojskowym, No ale nagrywając mogę to go robić. i robić zdjęcia. Legalnie, Obiektu legalne, wojskowego. legalne. Teren jest A czy- ogrodzony, to się z panem zgodzę, jak najbardziej. Legalne, legalne i legalne, wszystko legalne. Na pana
jeszcze wrócę, żebyśmy nie zapomnieli, ja nie Tak. mówię w sensie procesowym zatrzymanie, tylko w sensie, że no panowie tu mnie zaczepili. Tak, ja To od... jest inna czynność, bo to jest tylko zwykłe legitymowanie, wie pan. Podjęliśmy po prostu Dobra, czynności, proszę pana, które ja panu powiem tak, ktoś tam zgłosił, legitymowanie na tym chodniku się na pewno nie odbędzie wobec mojej osoby, że tak to ujmę, wobec mnie, tak właściwie powinienem powiedzieć, ponieważ podstawy do legitymowania z artykułu 14 tutaj nie ma, w związku z czym z 15 nie można skorzystać, możemy sobie pogadać o różnych rzeczach, co panowie chcecie, ale to jest wszystko, jeżeli chodzi o legitymowanie w tej sprawie. Może prawie wszystko, ale tak to wygląda. Powiedziałem panu, moje intencje są takie, że się interesuję takim obiektem, filmuję to, co jest ewidentnie wystawione na zewnątrz, niezakryte i legalne, w związku z czym dla policji roboty to w mojej ocenie nie ma i nie tylko w mojej. No, dobra, to co? Kończymy? Mogę odejść? Ja chciałbym już powoli, że tak powiem, stąd się oddalić. Nawiasem mówiąc, panowie, dobrze by było, żebyście mieli widoczne imienniki i czapki na głowach. Tak was chyba przepisy zobligują, ale mówię, nie chcę mi się tutaj ani czepiać, ani nic. Panowie odstąpicie, ja idę dalej i mamy temat załatwiony. Może pan zapisać w raporcie, spotkał pan osobę, która legalnie filmowała, nie było podstawy do legitymowania i tyle. Nie wiemy, co pan tam filmował, czy tam... Ja nie wiem, że pan nie wie, nie? Ale ktoś panu zgłosił, że ja filmowałem nielegalnie w jakiś sposób, w sensie szedłem na teren, no to Wie nie pan, jest no tego łatwo, nie nie? wiemy, No ja panu mówię, że tego nie robiłem, jakieś wie tam pan, domniewanie no, niewinności w Polsce jest. słowo. Jak przeciwko? Czyli ktoś twierdzi? Czyli ktoś... Ale nie, że... Żeby było słowo, ale zaczeka pan, żeby było słowo przeciwko słowu, to musi być tak, że ktoś twierdzi, że ja robiłem coś nielegalnego. No to nie jest słowo przeciwko słowu, nie? Wie pan, no pewnie pan zna pojęcie podejrzenie, a różnie to może być, nie? Podejrzenie musi być A na nigdy nie jakiejś jest- podstawie. O co jestem Ale podejrzany? nigdy nie jest to do końca, że tak powiem, no... Proszę w pana, kierunku, niech pan- że zrobi pan coś złego, tak? Okej, proszę pana, niech pan mi powie, o co jestem podejrzany. Bo to jest istotne i potem... O co pan jest podejrzany? No, o co jestem Kolega podejrzany? panu wytłumaczył, w jakiej sprawie tu jesteśmy, tak? Kolega nie przedstawił mi, o co jestem podejrzany, bo pan mówi podejrzenie. Podejrzenie musi być o coś, to jest natura podejrzenia. Nie można mu powiedzieć o kimś podejrzany, jeżeli nie wiadomo, o co on jest podejrzany. Bo mi się wydaje, że to... Czy chcesz? Bo to chyba nie ma sensu, nie? No... Dobrze, na chwilę obecną zakończymy. Dziękuję panu serdecznie, życzę miłego dnia, To jest proponuję... tylko i wyłącznie nasza dobra wola, Wybawco! ale jeżeli się sytuacja powtórzy, no to będziemy musieli zmuszeni. Jeżeli będziemy zmuszeni przyjechać tutaj, Mhm. no to wtedy podejmiemy inne czynności wobec pana. Jeżeli pan nadal będzie w tym samym miejscu, będzie pan robił, co pan robi, tak? To on pierdoli! A proszę pana, ja teraz tego nie rozumiem, nie? Bo teraz pan Tak. mówi do mnie, że jakbym ja jeszcze No. raz nagrywał sobie, na przykład poszedł i nagrywał jeszcze, Mhm. to pan mówi, że będzie pan zmuszony. Ja panu teraz powiem coś. Tak. Ja proszę pana, za 1,5 godziny, trochę więcej, Aha. mam wizytę w prokuraturze w Toruniu, ponieważ policjanci zatrzymali mnie w sytuacji, kiedy nie chciałem podać danych. Sędzia zapytał się, a jaka była podstawa legitymowania tego pana? No bo chodził i nagrywał. Co jest w tym nielegalnego? Nic. Dziękuję za zatrzymanie bezzasadne. Zawiadomiona prokuratura w sprawie o przestępstwo wobec policjantów. Mi się należy odszkodowanie, bo mnie zatrzymano. Chciano wylegitymować bez podstawy tego. Więc jeżeli nawet jakbym teraz jeszcze chodził tu, proszę pana, godzinę, to pan w dalszym ciągu nie ma podstawy do legitymowania, nie? Bo dalej nie zachodzą żadne przesłanki, że ja coś zrobiłem lub zrobię coś złego. Także prosiłbym uważać, jak ktoś będzie filmował i rzeczywiście nie wszedł na teren, nie wiem, nie atakował tego terenu. Dlatego panu powiedziałem, że no, jest ogrodzony teren, pan na ten teren nie wszedł. Dobra. Dlatego z tego powodu tylko i wyłącznie podjęliśmy rozmowę. Mam nadzieję, że się na tym zakończy. Ja też mam nadzieję, także życzę panu wszystkiego dobrego. Proszę pamiętać o imiennikach, czapkach i będzie wszystko w porządku. Dziękuję. Słucham? Pan widział jest imię. A jest u pana imiennik. Dobrze, zakryty, ale jest. Dzięki, do zobaczenia.